Szanowni Państwo, za nami kolejny weekend z meczami Polskiej Football Ligi, więc jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji, które naszym zdaniem wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Na początek wolne kopnięcie otwierające mecz w Tychach. Popatrzymy na zawodnika, który złapał lecącą piłkę. Jak widzimy, wykonał on następnie podanie do zawodnika ze swojej drużyny, które upadło na ziemię. I kolejno piłka została odzyskana przez zawodnika drużyny kopiącej, który wbiegł z nią do pola punktowego. Na nagraniu widać, że to podanie zostało wykonane do przodu. W związku z tym, w momencie, gdy piłka uderzyła w ziemię, to podanie stało się niekompletne i akcja powinna zostać zatrzymana, tak jak w przypadku zwykłego podania do przodu w akcji ze snapem. Oczywiście podanie do przodu podczas wolnego kopnięcia jest nielegalne, więc powinna zostać także rzucona flaga. Z kolei zgodnie z przepisem 7.3.7c, jeśli nielegalne podanie do przodu jest niekompletne, to piłka należy do drużyny podającej w miejscu podania. A zatem w tej akcji nie powinno być przyłożenia, kara 5 yardów za nielegalne podanie do przodu powinna zostać odmierzona z miejsca faulu i drużyna odbierająca powinna pozostać w posiadaniu piłki. Kolejne wolne kopnięcie, tym razem z Bydgoszczy. Drużyna Metz wykonała tzw. onside kick i ostatecznie na koniec akcji jeden z zawodników tej drużyny był w posiadaniu piłki. Jednakże przepisy mówią, że zawodnicy drużyny kopiącej podczas wolnego kopnięcia nie mogą blokować swoich przeciwników, dopóki nie są uprawnieni do dotknięcia piłki. Takie uprawnienie drużyna kopiąca zyskuje, gdy piłka znajdzie się 10 yardów lub więcej poza linią, z której została kopnięta, lub gdy piłka dotknie zawodnika drużyny odbierającej. Jak widzimy, w oglądanej sytuacji jeden z zawodników drużyny kopiącej wykonał blok, zanim którykolwiek z tych warunków został spełniony. Piłka była jeszcze przed linią wyznaczającą 10 yardów, nie było także wcześniej żadnego dotknięcia wykonanego przez zawodnika drużyny odbierającej. Blok był zatem nielegalny i flagi były słuszne. W oglądanej sytuacji została rzucona flaga za false start. Brak zatrzymania na pełną sekundę. Zgodnie z przepisami, cała formacja drużyny ataku musi przed snapem całkowicie zatrzymać się na pełną sekundę. W tym przypadku takiego zatrzymania nigdy nie było. Zawodnik ustawiający się na linii wznowienia dostosowywał jeszcze swoją pozycję, gdy zawodnik znajdujący się w backfield rozpoczął swój bieg. Flaga w tym przypadku była słuszna. Sytuacja z meczu w Tychach, która wzbudziła bardzo dużo wątpliwości. Jak widzimy, rozgrywający drużyny Falcons rozpoczął bieg w stronę linii bocznej boiska. Następnie, gdy zawodnicy obrony zaczęli go powalać, usiłował wyrzucić piłkę, aby uniknąć sacka. Na boisku została podjęta decyzja, że miało miejsce podanie do przodu, a więc rezultatem było niekompletne podanie i akcja została zatrzymana. Jednakże, jak widzimy po odpowiednim spowolnieniu nagrania, piłka została zablokowana i zawodnik stracił kontrolę nad nią, zanim rozpoczął ruch ręką do przodu. Zatem w tej akcji miało miejsce fumble, odzyskanie piłki przez obronę było legalne i akcja nie powinna zostać przerwana. Na koniec chcielibyśmy pokazać świetny przykład legalnego bloku z blindside'u. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, wykonuje on blok z niewidocznej strony. Siła bloku także jest znaczna. Zawodnik blokowany w wyniku tego bloku upadł na ziemię. Mimo tego ten kontakt jest całkowicie legalny, ponieważ zawodnik blokujący wykonał blok przy użyciu dłoni, a nie wpadając całym ciałem
w swojego przeciwnika. Taki sposób blokowania jest pewnie mniej efektowny, ale podobnie efektywny, a przede wszystkim bardziej bezpieczny i całkowicie zgodny z obecnymi przepisami. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i tradycyjnie zachęcamy do zadawania pytań i komentowania w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Zapraszamy do śledzenia profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku i do oglądania naszych kolejnych filmów. Do usłyszenia.